W dzisiejszym filmiku pokażę kolejny, trzeci wzór ażurowy do wykonania na każdej maszynie dziewiarskiej. Różne aranżacje tego wzoru mogą być zastosowane w wielu projektach. Jeśli rozpoczniesz robótkę tym wzorem, to utworzy on ładny, lekko falujący się brzeg. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Zacznę od krótkiej informacji o wzorze. Pojedynczy wzór składa się z 9 oczek z jednym oczkiem centralnym. Aby go wykonać, stosuje się przeniesienia oczek w co drugim rzędzie z 10 rzędów, gdy wózek jest po prawej stronie. Do przenoszenia oczek wykorzystaj transfer z 1, 2 i 3 oczkami. Na przedstawionym przykładzie pomiędzy kolejnymi oczkami centralnymi jest zawsze 20 igieł. Opis symboli. Czarna kropka to miejsce, w którym powstanie dziurka po przeniesieniu oczka na sąsiednią igłę. Skośna kreska do lewej określa igłę, na której jest oczko przeniesione z sąsiedniej prawej igły. Skośna kreska do prawej określa igłę, na której jest oczko przeniesione z sąsiedniej lewej igły. Ostatni symbol określa igłę z 3 oczkami, na którą oczka z prawej i lewej sąsiedniej igły zostały przeniesione. Oczko, które było pierwsze na tej igle, będzie widoczne po prawej stronie robótki. Zanim zaczniesz nabierać oczka, proponuję wybrać właściwe igły, tak aby oczka centralne były na igłach z numerem całkowitym w odstępie co 20 igieł. We wzorze pierwszym oczka te będą na igłach z numerami 0, 20, 40, a jeśli chcesz, aby drugi wzór był o połowę przesunięty względem pierwszego wzoru, to igły z oczkami centralnymi przenieś na igły pomiędzy igłami centralnymi z pierwszego wzoru i będą to numery 10, 30, 50. Robótkę zacznij od nabrania oczek metodą szydełkową L, w której transfer z haczykiem trzyma się nad igłami, haczykiem skierowanym do dołu. Po zakończeniu z prawej strony robótki będą widoczne oczka lewe. W przedstawionym przykładzie do nabrania oczek użyj 2 nitki włóczki. Zanim zaczniesz, odmierz dodatkową włóczkę o długości odpowiadającej 6 szerokościom przygotowanych igieł, złóż ją na końcu i obydwie nitki połącz razem, np. spinaczami. Ustaw wózek po prawej stronie. Wysuń do przodu wszystkie niezbędne igły, a nabieranie oczek zacznij od przeciwnej strony do wózka. Zawiąż supełek na haczyku transfera i trzymaj go haczykiem do dołu pomiędzy pierwszą i drugą igłą. Włóczkę nawiń pod igłami na haczyk i pociągnij go do góry, aby przeszedł przez oczko. Następnie przenieś haczyk pomiędzy igły 2 i 3 i włóczkę ponownie nawiń pod igłami na haczyk. Powtarzaj nabieranie oczek, aż dojdziesz do ostatniej igły po prawej stronie. Wtedy nawlecz oczko z haczyka na ostatnią igłę, przełóż włóczkę pod igłą, nawlecz ją na wózek i przerób 2 rzędy. Na zdjęciu widać pierwszą linię wzoru z 9 oczkami, które tworzą jedną sekwencję. 4 oczka po prawej i lewej stronie igły centralnej będą przenoszone w tym rzędzie. Po zakończeniu na igle centralnej będą 3 oczka i po jednej dziurce po obu jej stronach na igłach numer 4. Używając transfer z 2 oczkami, przenieś oczka 1 i 2 z prawej strony igły centralnej o jedno miejsce w lewo i nawlecz je kolejno na igłę centralną i igłę z numerem 1. Przenieś teraz kolejne 2 oczka 3 i 4 również o jedno miejsce w lewo, tak aby igła numer 4 była pusta, a na igle centralnej były 2 oczka. Powtórz te same przeniesienia oczek po drugiej stronie igły centralnej. Jeśli używasz transfera z 4 oczkami, to wszystkie 4 oczka można przenieść na raz. Na zdjęciu widać ułożenie oczek przed przerobieniem rzędu. Obydwie igły numer 4 są puste, a na igle centralnej są 3 oczka. Przesuń wszystkie igły do przodu i przerób 2 rzędy. Wózek jest po prawej stronie. W kolejnym rzędzie jest 7 oczek w sekwencji i po 3 oczka do przeniesienia po obydwu stronach igły centralnej. Używając transfera z 3 oczkami, przenieś 3 oczka z igieł 1, 2 i 3 o jedno miejsce w lewo i nawlecz pierwsze oczko na igłę centralną, a 2 kolejne oczka na igły 1 i 2. Igła numer 3 jest pusta.
Powtórz te same przeniesienia oczek po drugiej stronie igły centralnej. Po zakończeniu na igle centralnej są 3 oczka, a igły numer 3 są puste. Przesuń wszystkie igły do przodu i przerób 2 rzędy. Teraz widoczny jest schemat trzeciego rzędu wzoru z 5 oczkami w sekwencji, po 2 oczka po obu stronach igły centralnej. Używając transfera z 2 oczkami, przenieś 2 oczka z igieł 1 i 2 o jedno miejsce w lewo. Pierwsze oczko nawlecz na igłę centralną, a drugie na igłę 1. Igła numer 2 jest pusta. Następnie przenieś te same igły po drugiej stronie, tylko w prawo, w kierunku igły centralnej. Kolejna, igła numer 2 jest pusta, a na igle środkowej są 3 oczka. Przesuń wszystkie igły do przodu i przerób 2 rzędy. Teraz kolejny, 4. rząd wzoru i tylko 3 oczka w sekwencji. Używając transfera z 1 oczkiem, przenieś oczko z igły numer 1 na igłę centralną. Igła 1 jest pusta. Podobnie przenieś igłę 1 na igłę centralną po drugiej stronie. Obydwie igły z numerem 1 są puste, a na igle środkowej są 3 oczka. Przesuń wszystkie igły do przodu i przerób 4 rzędy, a następnie zacznij drugi wzór ażurowy, w którym będzie o 1 rząd więcej. 4 pierwsze rzędy są takie same jak w poprzednim wzorze. Igły centralne są teraz pomiędzy igłami centralnymi z poprzedniego wzoru, tak samo co 20 igieł, a ich numery to 10, 30, 50. Po przerobieniu 4 pierwszych rzędów wzoru przerób 2 rzędy i zacznij rząd 5. Używając transfera z pojedynczym oczkiem, przenieś oczko z igły numer 2 na sąsiednią igłę po lewej. Następnie przenieś oczko z igły 2 po prawej stronie igły centralnej na sąsiednią igłę po prawej. Po wszystkich przeniesieniach w tym rzędzie na igłach numer 3 są po 2 oczka, a igły numer 2 są puste i drugi wzór jest zakończony. Przedstawione są teraz różne kombinacje tego samego wzoru, w których kolejne sekwencje są bliżej lub dalej od siebie. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik i kolejny przedstawiony wzór ażurowy. Zachęcam do pytań i komentarzy, a także do polubień, jeśli filmik Ci się podobał. Zachęcam też do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.